Chińskie SUVy w ostatnich latach zalały polski rynek, kusząc atrakcyjnymi cenami. Nie każdy jednak lubi podniesione samochody, są tacy, którzy wolą tradycyjne nadwozia. BYD zrozumiało to jako jeden z pierwszych producentów z państwa środka, stąd obecność na polskim rynku modelu SEAL 6 DMI. Model ten dostępny jest w dwóch wersjach nadwozia, jako sedan oraz kombi, choć to drugie wcielenie zdaje się cieszyć dużo większym powodzeniem w naszym kraju. Nic dziwnego, samochodów tego typu w tym rozmiarze zaczyna po prostu brakować. Dodajmy do tego jeszcze jeden popisowy numer większości chińskich producentów, jakim jest korzystna cena i dostajemy produkt, który może konkurować z wszechobecnymi SUV-ami i crossoverami, ale także z tradycyjnymi kombi z Europy, których sprzedaż nadal ma się nieźle. Sprawdźmy, czy ten atak na wskroś europejski segment został przez Chińczyków dobrze przygotowany. Dobrze przygotowani na Wasze poszukiwania samochodu na pewno jesteśmy my, czyli portal findcar.pl, gdzie w tym momencie mamy dla Was ponad 31 tysięcy ofert na samochody nowe i używane, wszystkie wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Jakim samochodem jest tak właściwie BYD SEAL 6 DMI? Dużo w tej kwestii powiedzą nam jego rozmiary. W obu wariantach nadwoziowych mierzy ponad 4,8 metra długości, a rozstaw osi to niecałych 2,8 metra. Bez kozery można więc stwierdzić, że jest to samochód segmentu D, których na polskim rynku jest coraz mniej. Nie oznacza to jednak, że te, które nadal są w sprzedaży, nie znajdują swoich zwolenników. Do grona konkurentów SEAL 6 z racji rzeczonych wymiarów można zaliczyć śmiało Skodę Octavię, jak i Superba. Oba te modele są pozycjonowane jako rodzinne i BYD z modelem SEAL 6 robi podobnie. Na stronie importera znajdziemy sporo informacji na temat rozwiązań, które mają budować praktyczne walory tego auta. W przeciwieństwie jednak do swoich konkurentów ze Starego Kontynentu, Chińczycy skupiają się na napędach zelektryfikowanych. SEAL 6 dostępny jest wyłącznie jako hybryda typu plug-in i w sumie nic dziwnego, bo rynek PHEV-ów rok do roku rośnie o ponad 80%. Wygląda więc na to, że inżynierowie BYD wiedzą, co robią. Polacy nadal chcą duży rodzinny samochód, który będzie przystępny cenowo, ale i oszczędny. Stylistyka modelu BYD SEAL 6 oraz SEAL 6 Touring czerpie z nowoczesnego języka projektowego o nazwie Ocean Aesthetics, który charakteryzuje się płynnymi liniami i nawiązaniami do motywów morskich. Pas przedni ma smukłe reflektory wykonane w technologii LED i dyskretnie umiejscowioną maskownicę chłodnicy. Sylwetka boczna obu wariantów nadwoziowych odznacza się proporcjonalnością. We wnętrzu Chińczycy pokazali, że nie będą sprzeniewierzać się swoim zasadom. Mimo tego, że mamy do czynienia z reprezentantem tradycyjnej klasy średniej, to wnętrze BYD SEAL 6 jest minimalistyczne i na wskroś cyfrowe, podobnie jak w innych autach tej, jak i innych chińskich marek. W niektórych modach BYD możemy znaleźć ekran obrotowy, ale powiedzmy sobie szczerze, że jest to zbędny bajer, nie licujący z rodzinnym charakterem samochodu. System multimedialny oferuje pełne wsparcie dla bezprzewodowych interfejsów Apple CarPlay i Android Auto. Producent podkreśla, że w szczególności większy, ponad 15-calowy wyświetlacz ma zapewniać znakomitą rozdzielczość i satysfakcjonującą płynność działania. Oprócz centralnego monitora kierowca przed oczami ma również zestaw wskaźników, a jakże cyfrowych. Materiały użyte do wykończenia kabiny są w większości miękkie, przyjemne w dotyku, choć po dogłębniejszym kontakcie możemy znaleźć kilka konstrukcyjnych niedociągnięć. Na desce rozdzielczej i drzwiach znajdziemy przeszycia i przetłoczenia, które są dowodem na to, że ktoś chciałby, by kierowca i pasażerowie czuli się we wnętrzu po prostu dobrze. Fotele przednie ze zintegrowanymi zagłówkami zapewniają poprawne trzymanie boczne, a także pełną elektryczną regulację, ale niektórzy zwracają uwagę na ich przesadną twardość. Z tyłu miejsca jest naprawdę sporo, a dzięki kompletnie płaskiej podłodze nawet dorosły człowiek będzie mógł usiąść po środku. Bagażnik w wersji sedan jest głęboki, choć ogranicza go typowy dla tego nadwozia otwór załadunkowy. Odmiana kombi, nazywana przez BYD Touring, oferuje znacznie bardziej praktyczną przestrzeń transportową. Producent chwali się pojemnością 675 litrów, co jest imponującą wartością. Po złożeniu tylnych siedzeń otrzymujemy płaską przestrzeń ładunkową o pojemności aż 1535 litrów. Dumą marki BYD są napędy PHEV z serii Super DMI. Skrót DMI rozwija się jako Dual Mode Intelligence, co ma podkreślić dwoistość charakteru tej technologii. System ten stawia silnik elektryczny w roli głównego źródła napędu kół, podczas gdy jednostka benzynowa wkracza do akcji głównie jako generator energii elektrycznej lub przy wyższych prędkościach autostradowych, gdy jej sprawność
płatność jest najwyższa. Chińczycy chwalą się również zastosowaniem autorskiej, bezpiecznej baterii Blade Battery o dużej gęstości energetycznej, dzięki której ich samochody mogą pokonywać spory dystans wyłącznie na energii elektrycznej. W Seal 6 mamy dwa warianty napędu hybrydowego, ściśle połączone z wersjami wyposażenia. Tańsza odmiana Boost generuje 184 konie mechaniczne, które biorą się z połączenia wolnosącego silnika 1.5 o mocy 98 koni, który pracuje w wydajnym cyklu Atkinsona, z motorem elektrycznym o mocy 166 koni. Seal 6 DMI Boost dysponuje baterią o pojemności 10 kWh, co ma zapewnić zasięg około 60 km na samym prądzie. BYD podkreśla jednak uniwersalność swojej hybrydy, która pozostaje wydajna w każdych warunkach. Producent podaje, że na jednym ładowaniu i tankowaniu będziemy mogli przejechać nawet, uwaga, 1350 km. Aż trudno w to uwierzyć. Bogatsza i droższa wersja Comfort ma 212 koni mechanicznych, które generowane są dokładnie z tego samego układu, lecz o większym napięciu elektrycznym. Ten wariant może również pochwalić się większym akumulatorem, bo mówimy tu o pojemności 19 kWh, dzięki czemu na prądzie Seal 6 może przejechać już ponad 100 km. Tę wersję możemy podładować również na szybszej ładowarce i to z mocą do 26 kW. Znamy już dane techniczne BYD Seal 6, pora poznać, co kryje każda z wersji i ile to kosztuje. Podstawowa odmiana Boost już jest dość bogato wyposażona. Na pokładzie mamy automatyczną klimatyzację, czujniki parkowania, kamerę cofania, elektryczną klapę bagażnika, adaptacyjny tempomat i cały zestaw systemów wspierających kierowcę. To wszystko za 152 600 zł w wersji sedan i 159 100 zł w wersji Touring. W wersji Comfort dostajemy jeszcze więcej przydatnych funkcjonalności. Znalazło się tam miejsce dla kamer 360 stopni, dachu panoramicznego, elektrycznie regulowanych foteli przednich, które są jednocześnie podgrzewane i wentylowane. Mamy większy ekran multimedialny, lepszy 8-głośnikowy system audio i 50W ładowarkę indukcyjną. To wszystko za 188 600 w sedanie lub 187 100 w kombiaku. I tutaj mamy przykład sedana w wersji Comfort, którego możecie znaleźć na naszym portalu findcar.pl. Jest to egzemplarz w kolorze Atlantis Blue, który wymaga dopłaty 5000 zł. Lakiery są zresztą jedyną opcją poza wersją wyposażenia, którą możemy wybrać w konfiguratorze. Wskazane auto według cennika powinno kosztować 185 600 zł, ale przez dealera z Gdańska zostało przecenione na 167 000 zł. Jak zatem widzicie, cena katalogowa auta może znacząco różnić się od ceny, jaką zapłacicie za ten samochód, korzystając z naszej platformy findcar.pl. I teraz przechodzimy do kolejnych takich konkretnych przykładów. Przygotowaliśmy dla Was kilka naprawdę ciekawych ofert z naszej platformy Findcar, które mogą Wam się spodobać. Jeszcze niedawno niektórzy bali się używanej hybrydy, bo kojarzyła im się ze zużytym na Uberze Priusem. Technologia poszła jednak do przodu, a z nią świadomość klientów. Więc kupno takiego egzemplarza jak ten z przebiegiem 20 000 km nie jest żadnym ryzykiem. Ba, wybór takiego auta jest całkowicie uzasadniony ekonomicznie, bo mamy w tym przypadku do czynienia z wersją Comfort Light, która nie jest już dostępna na polskim rynku. Salon Plichta Gdańsk wycenił to auto na 129 900 zł, czyli wysokie kilkadziesiąt tysięcy mniej niż mówi nam oficjalny cennik. A może chcecie demówkę z jeszcze mniejszym przebiegiem? Proszę bardzo, dealer z Piaseczna ma taki egzemplarz w wersji Touring i konfiguracji wszystko na czarno. Czarne felgi, czarne nadwozie dobrze się ze sobą komponują, a po wejściu do środka będziemy zadowoleni tak z czarnego środka, ale też z dużej ilości przestrzeni i funkcjonalności odmiany Comfort. Zamiast katalogowych 187 500 zł, dealer wycenił to auto na 143 900 zł, czyli mamy obniżkę ponad 40 000 zł. Z kolei tutaj mamy jeden z najtańszych nowych egzemplarzy Seala 6 dostępnych na naszej stronie. To oczywiście wersja Boost w nadwoziu sedan, ale 121 900 zł zamiast katalogowych 152 600 robi wrażenie, tym bardziej, że mówimy o aucie segmentu D z napędem hybrydowym. Sedan sedanem, ale uważamy, że to Touring jest optymalną odmianą Seala 6, szczególnie dla rodziny. Duży i praktyczniejszy bagażnik to cecha, która przyciąga wielu klientów. Jeśli więc nie potrzebujecie bardzo bogatego wyposażenia, to możecie zainteresować się tym egzemplarzem. Salon BYD Plichta w Gdańsku ma Touringa w odmianie
Boost, który wystawiony jest za 129 900 zł, co daje prawie 30-tysięczną oszczędność wobec ceny katalogowej. Potrzebujecie więcej bajerów na pokładzie? Proszę bardzo, możecie wybrać najdroższą, ale też najbardziej wypasioną odmianę BYD Seal 6, czyli Touringa w konfiguracji Comfort. Mamy tu na tyle dużo wyposażenia, że nawet katalogowa cena prawie 190 tysięcy złotych nie wydaje się kontrowersyjna. Ale kupując to auto w salonie BYD GZ w Pile, możecie jeszcze oszczędzić, bo wystawili ten egzemplarz za 167 tysięcy złotych. A to oznacza ponad 20 tysięcy złotych obniżki względem ceny katalogowej. BYD Seal 6 w obu odmianach nadwoziowych wydaje się ciekawą alternatywą dla bardzo mocno zakorzenionych na rynku graczy europejskich. Chiński przedstawiciel segmentu D oczywiście nie wygra pojedynku na przykład właściwościami jezdnymi z tymi uznanymi konkurentami, ale Chińczycy to wiedzą, dlatego cena jest adekwatna do tego, co oferują. Seal 6 może pochwalić się ponadprzeciętną praktycznością, bardzo dobrze zaprojektowanym napędem, który może być ciekawą alternatywą dla benzyn i diesli, a do tego dochodzi dobry stosunek do oferowanego wyposażenia, a na ten ostatni aspekt lubimy patrzeć, kupując rodzinny samochód. Prawda jest taka, że kupując nowy samochód zawsze chcemy zaoszczędzić jak najwięcej, niezależnie od tego, jakiego segmentu jest to auto. I w tym właśnie ma Wam pomóc nasza platforma findcar.pl, gdzie publikujemy wyłącznie najlepsze oferty od autoryzowanych dealerów. Tam możecie kupić auta nowe, używane, dostępne od ręki, wszystkie tylko od autoryzowanych dealerów. Więc wchodźcie na findcar.pl, szukajcie nie tylko BYD, ale także innych marek, klikajcie, sprawdzajcie, wsiadajcie i jedźcie.